rozpoczęło się moje życie, że pisałem. Potem studia były i na fortepianie grałem. Fortepian był wszystkim, co kochałem. Ale potem zacząłem dyrygować. I tutaj widocznie sukcesy były większe, że jeżeli państwo badam moje nazwisko, to jest dyrygent, a nie pianista i nie kompozytor. Tak, i teraz powracam do swojej tej pierwszej pasji, coś więcej niż pasja. To jest konieczność. Kompozytor musi pisać. No i napisałem ten utwór w Ogrodzie Marzeń. To jest koncert Des-dur na fortepian i orkiestrę. Jest to mój protest przeciwko temu, że zostawiliśmy to, co było dawniej, a teraz chcemy, żeby tylko to, co było nowe. Gdyby tu był fortepian, to bym zagrał 2 akordy. Es-dur i akord zmniejszony. 2 akordy zerojki. I one tworzą napięcie. Nie znam napięcia większego niż te dwa akordy. Żeby grać dobrze na fortepianie, trzeba być bardzo zdolnym, więcej niż zdolnym. Żeby dyrygować, trzeba znać orkiestrę, instrumentację, psychologię, psychikę. Żeby być kompozytorem, to tak naprawdę trzeba być geniuszem. No nie jestem, ale napisałem dwa koncerty, tutaj leżą. To proszę wybaczyć, że nie będąc geniuszem, napisałem dwa koncerty. Koncert i symfonia to jest marzeniem każdego kompozytora, żeby napisać symfonię. To jest jakieś dążenie do czegoś, co jest najdoskonalsze. To jest taki największy moment największego szczęścia, że się napisze symfonię, a potem koncert na jakiś instrument. Całe życie grałem na fortepianie, to był mój instrument. Jeździłem, nie było fortepianu, nie było, można gdzieś ćwiczyć, to w kościołach, nie w kościołach. To jest część ogromna mego życia. Na fortepian najwięcej koncertów jest napisanych. Na skrzypce mniej, na altówkę prawie niewiele, na wioloncelę troszkę, ale na fortepian najbardziej. Według Bacewiczówny i Strawińskiego muzyka przedstawia siebie. Nie ma wesoło, nie ma smutno, nie ma różowo, nie ma zakochanego. Oczywiście, że czerwonego koloru nie ma ani łani w muzyce, ale nastroje jakoś są przybliżone. Ja mówię, proszę państwa, jeżeli Debussy'ego gramy, proszę tak cicho, jakby to była mgła, a potem też troszkę mgły. Tu chodzi o tą zmienność. Nie ma takiego tempa jednolitego albo wrażliwość, która ma jedno napięcie. Ono się zmienia. Tak jak serce bije, kiedy się zobaczy coś innego, to inaczej bije. Nie stale. I to jest miara talentu. Kiedy, jak to się zmienia. Pianista jest tym królem, to on decyduje o tym. To ponieważ jesteśmy blisko i przyjaźnimy się, i lubimy się i kochamy się, mój szacunek taki spowodował to, że chciałem, żeby on to zagrał. Nawet myślałem, żeby coś inny zadyrygował, ale dobry duet. Nagraliśmy się sporo. Nasza praca to jest praca kreacyjna.
Proszę popatrzeć, że tutaj, jakbym rozłożył tą partyturę, to teraz widać czarne kropki. Kompozytor dokończył dzieło i do siebie pisze, żebym nic nie zmieniał, żeby zostało tak jak jest. To nie istnieje. Dopiero muzyk zagra. Tutaj muzycy zagrają, tutaj ci, tutaj harfa, tutaj ciszej, tutaj głośniej. Niekoniecznie musi być napisane. Jak jest za dużo napisane, to ja się troszkę sprzeciwiam. Czyli absolutnie kreacyjna praca. Chwała Bogu. Czyli mamy wszyscy, panowie, podwójne, 2 razy żyjemy. A ja 3 razy, bo jeszcze mam Ewę. Jeżeli się pisze, to o czymś się myśli. Tutaj akurat raz pomyślałem, bo strasznie lubię ogrody. W ogrodach jest jakiś dźwięk. Ptaszki śpiewają. Coś delikatnego. I lubię tą delikatność, lubię delikatną muzykę. Lubię tą impresjonistyczną, czyli jak gdyby, tak jak las. Nie lubię gęstego lasu, tylko żeby były polanki. I tak ze wszystkim jest. Wobec tego ta forma się zmieniła. To były jakiś jeden obraz, drugi i akurat nazwaliśmy to z Ewą. Ogród w Los Angeles, potem na przykład tęcza. Tęcza, dlaczego tęcza? Ona ma wiele tych pasm. Ona się zmienia, kiedy się zmienia otoczenie. Ale bardzo się cieszę, że jest i Janusz Olejniczak, jest Symfonia Warszawian, bo graliśmy mnóstwo koncertów. Bardzo blisko jesteśmy, bo znam muzyków, wspaniali, są właśnie kreacyjni, reprezentują pewną wyższą klasę. Także wykonawcy tutaj są. No to jeżeli tylko nadążę tym swoim kunstem za nimi, razem z nimi, to będzie bardzo dobrze. Jak wyjdzie akceptowalne, to będę bardzo, bardzo zadowolony. Czyli jakby ktoś oceni na 3 z plusem, to będę niezwykle szczęśliwy. A jeżeli wyżej, to w ogóle wyskoczę z okna.